Normalnym ludziom nie dziwię się, że nie wierzyli, no bo jak można uwierzyć w takie barbarzyństwo? Ze strony narodu, który uchodził za kulturalny, który stworzył cudowną muzykę, filozofię i tak dalej. Dzieciństwo miałem bardzo szczęśliwe, aż do momentu, kiedy wybuchła wojna światowa i momentalnie się wszystko zawaliło. Polska była moją ojczyzną, Warszawa. Moje miasto. Ono jest inne, teraz to już nie jest, teraz już jest Tel Awiw. Ta Warszawa to już nie jest ta Warszawa. Chodzę, nie wiem gdzie ja jestem. W 1939 roku Polskę zamieszkiwało prawie 3,5 miliona Żydów. Większość z nich żyła w miastach i miasteczkach. W Warszawie Żydzi stanowili ponad 30% ogółu mieszkańców. Atak Niemców na Polskę 1 września 1939 roku zmienił losy polskich Żydów na zawsze. Te samoloty przyszły. Nie można spać, czekało się do piwnicy, bomby padały. Cały dzień, całą noc. 3 tygodnie, 4 tygodnie. Wojna jest straszna. Ja jestem patriotą i ja podkreślam, walczyłem, byłem ranny. Wojna wybuchła 1 września, a ja 2 na 3 już, proszę pana, wypadł na Prusy Wschodnie. I byłem w tym wypadzie. Jakieś o 17 czy 18 jest rozkaz, żeby się wycofać. Mówię, panie rotmistrzu, jak to jest, panie, idziemy naprzód, panie, tak, mamy taką i już trzeba się wycofać. A mówi, Niemców dużo więcej jest, że nacierają na Warszawę, że już Łódź zajęte, że to zajęte, że tamto zajęte, że Polska się pali, że w ogóle jest słaba siła nasza. Zaczęliśmy iść na wschód, pieszo. Po drodze samoloty niemieckie już strzeliwały drogi przed uciekinierami. Trafili w jednego Żyda, którego zabili. Jako młody człowiek brał udział w grup, żeby go nie zostawić tak przy drodze. Zamordowali 2000 Żydów w Przemyślu. Inżynierów, lekarzy rozstrzelali. To karta wizytowa Niemców w 1939 roku w Przemyślu. Niemcy nałożyli na Żydów dziesiątki zakazów, nakazów i ograniczeń. Niewypełnianie rozporządzeń karane było więzieniem, grzywnami, a nawet śmiercią. Żydowskie sklepy musiały być oznaczane gwiazdą Dawida. Zaczęto także konfiskatę mienia. Żydom zabierano ich domy, ziemię, przedsiębiorstwa. Mieli oni ograniczony dostęp do miejsc publicznych, parków, restauracji, komunikacji miejskiej. Zmuszeni byli również wykonywać prace przymusowe przy budowie dróg czy linii kolejowych. Wszyscy dorośli Żydzi musieli nosić opaski z gwiazdą Dawida. W 40, w czasie wojny wiosny poznałem Krysię, a późniejszą kiedyś moją żonę i jeszcze na pierwszą randkę wyjeżdżałem, mając 14 lat. Jechaliśmy rowerem, ona swoim, ja swoim rowerem, no bo już 2 miesiące potem Żydom nie wolno było mi posiadać rowerów. Chodzili na ulicę w tych czarnych uniformach. Jeśli człowiek był na chodniku, to musiał zdejmować czapkę, jeśli miał czapkę. Jeśli nie zdejmował czapkę, oni mieli pałkami, jest chodzili się z pałkami.
Ja nie miałam żadnych złudzeń, jeżeli chodzi o hitleryzm. Żadnych. Oczywiście na myśl by mi nie wpadła ta sprawa, że można w ten sposób zniszczyć ludzi. Od samego początku władze niemieckie podjęły działania mające na celu odseparowanie ludności żydowskiej od polskiej. Tworzyły getta, w których zamykały Żydów. Nasilały się egzekucje, a setki tysięcy ludzi trafiały do obozów pracy. W styczniu 1942 roku Niemcy podjęli decyzję o przystąpieniu do eksterminacji narodu żydowskiego w Europie, czyli zaplanowanego ludobójstwa. Miliony Żydów zamordowali w obozach zagłady. Ja pamiętam wtedy ten poeta, on był taki moim adoratorem, bardzo się do mnie przymilał. I on tak patrzy na mnie i mówi: wiesz, patrzę na ciebie, taka młoda jesteś. I tylko pomyśl, że to twoje ostatnie urodziny. A masz dopiero 19 lat. Ja się strasznie zbuntowałam. Ja mówię: co ty mówisz? To nie są moje ostatnie urodziny. Ja będę żyła. Wtedy, kiedy wybuchła wojna, ja się znalazłam w Szwecji. Dzięki temu żyję, przypadkiem żyję, bo, że tak powiem, losowo nie byłam przeznaczona na to, żeby żyć. II wojnę światową przeżyło około 10% polskich Żydów.